Właśnie wjeżdżamy do Budapesztu, miasta, od którego rozpoczyna się nasza podróż do Ameryki Południowej. To stąd mamy zaplanowany lot, dlatego postanowiliśmy wykorzystać okazję i poświęcić jeden dzień na zwiedzanie stolicy Węgier. Do Budapesztu dotarliśmy Flixbusem. Podróż z Polski zajmuje około 10 do 12 godzin, dlatego wybraliśmy nocny przejazd. Dzięki temu rano byliśmy już na miejscu i od razu mogliśmy rozpocząć zwiedzanie. Z dworca najłatwiej dostać się do centrum metrem. W Budapeszcie komunikacja miejska działa bardzo sprawnie, a bilety można kupić w automatach dostępnych na większości stacji. Czy w jeden dzień da się zobaczyć najważniejsze atrakcje Budapesztu? Za chwilę się o tym przekonamy. Witajcie ponownie na kanale Wakacje z Plecakiem. Tym razem zapraszam Was na zwiedzanie Budapesztu. I zaczynamy od najbardziej ikonicznego miejsca w stolicy, czyli parlamentu. Powiem szczerze, na zdjęciach wygląda świetnie, ale na żywo robi jeszcze większe wrażenie. Im bliżej podchodzisz, tym bardziej zauważasz, ile jest tu detali. Co ciekawe, parlament ma aż 691 pomieszczeń i prawie 20 km korytarzy. Nieźle jak na budynek, który z zewnątrz i tak wydaje się ogromny. Nic dziwnego, że praktycznie każdy, kto odwiedza Budapeszt, prędzej czy później trafia właśnie tutaj. Muszę przyznać, że to miejsce naprawdę nie rozczarowuje. Oczywiście to nie są prawdziwe ślady po kulach, tylko symboliczne, ale w rzeczywistości na budynku parlamentu zostało trochę śladów po powstaniu węgierskim w 1956 roku, kiedy to komunistyczne władze otworzyły ogień do protestujących Węgrów. Próbowaliśmy odnaleźć oryginalne ślady po kulach, ale tu podobno po tych renowacjach nie zostało wiele, a jeśli coś zostało, to nie jest to łatwo dostępne, nie wszędzie można podejść. Natomiast postanowili to w jakiś symboliczny sposób to zdarzenie upamiętnić. Można też zobaczyć wystawę poświęconą tym wydarzeniom. O, tu jakaś biesiada jest, a ja już zgłodniałem. Aż mi się przypomniało, że czas poszukać jakiegoś dobrego węgierskiego jedzonka. Po spacerze w okolicach parlamentu ruszyliśmy dalej przed siebie. Zanim jednak zaczęliśmy dalsze zwiedzanie miasta, przyszedł czas spróbować jednej z najbardziej znanych węgierskich przekąsek – kołacza. To słodkie ciasto wypiekane na specjalnym wałku, dzięki czemu ma charakterystyczny kształt pustej w środku tuby. Za chwilę spróbuję takiego kołacza węgierskiego, przynajmniej tak się na to mówi u nas w Polsce. Jest to takie ciastko typowe dla tego kraju, Węgier. Robi się to z nawijanego takiego ciasta drożdżowego. Muszę przyznać, że wygląda naprawdę apetycznie, także próbuję. Dobra. Cena takiego kołacza zaczyna się od 2000 forintów wyżej, w zależności od tego, z jakim jest nadzieniem i w czym jest obtoczony taki kołacz. Budapeszt jest miastem, w którym spacerując co kilka minut trafia się na miejsce, przy którym człowiek odruchowo wyciąga aparat. Jednym z nich jest Bazylika Świętego Stefana, największy kościół w Budapeszcie i jeden z najbardziej charakterystycznych symboli miasta. Jej ogromna kopuła góruje nad centrum i jest widoczna z wielu miejsc podczas spaceru po mieście. Kolejnym przystankiem była dawna dzielnica żydowska. To właśnie tutaj stoi wielka synagoga.
jeden z najważniejszych symboli wielowiekowej obecności Żydów w Budapeszcie. Spacerując po tej części miasta można natrafić również na miejsca przypominające o tragicznym rozdziale tej historii. Jednym z nich są buty na brzegu Dunaju, jeden z najbardziej poruszających pomników w mieście, upamiętniający Żydów zamordowanych nad rzeką podczas II wojny światowej. Nieopodal znajduje się również kontrowersyjny pomnik poświęcony ofiarom niemieckiej okupacji Węgier. Pozostawione tutaj zdjęcia, walizki i osobiste pamiątki pokazują, że wydarzenia sprzed lat wciąż pozostają ważną częścią pamięci mieszkańców. Po drodze, mijając kolejne zabytki i pomniki, dotarliśmy również na ulicę Kazinczy, jedno z najbardziej klimatycznych miejsc w tej części Budapesztu. To właśnie tutaj znajduje się Caravan Street Food, czyli popularna strefa z jedzeniem z całego świata. Nie będę ukrywał, ceny są tutaj dość wysokie, ale nawet jeśli nie planujecie nic zamawiać, warto zajrzeć choć na chwilę. Szczególnie jeśli lubicie miejsca z luźną miejską atmosferą. Nadal jesteśmy na tym samym brzegu rzeki co Parlament, czyli w części Peszt. Po drugiej stronie rzeki jest Buda, tak? Buda i Peszt to kiedyś były dwa osobne miasta, teraz to są po prostu dzielnice Budapesztu. Za mną widać kolejny obowiązkowy punkt podczas zwiedzania Budapesztu, czyli most łańcuchowy, który łączy Budę i Peszt. Mostu strzegą 4 kamienne lwy. Z nimi wiąże się ciekawa legenda. Mówi się, że rzeźbiarz zapomniał wyrzeźbić im języki i został za to wyśmiany przez mieszkańców. W rzeczywistości języki są na swoim miejscu, po prostu z poziomu ulicy praktycznie ich nie widać. Dziś trudno wyobrazić sobie Budapeszt bez tego miejsca. Spacer przez most to nie tylko przejście z jednego brzegu na drugi, ale też okazja, żeby podziwiać panoramę Dunaju i zobaczyć miasto z zupełnie innej perspektywy. Po drugiej stronie Dunaju zostawiamy za sobą gwar miasta i kierujemy się na wzgórze zamkowe. To właśnie stąd podobno rozciąga się jeden z najpiękniejszych widoków na Budapeszt, które można dostać się na kilka sposobów. My wybraliśmy wejście pieszo. Schodów jest sporo, ale po drodze można złapać oddech i nacieszyć się spokojniejszą, zieloną częścią miasta. Tymi schodami można dotrzeć na jeden z punktów widokowych. Jest kranik z wodą. Warto sobie napełnić butelkę, jeśli ktoś ma. Jeśli ktoś nie ma siły wspinać się na wzgórze zamkowe, to jest możliwość wjechania właśnie taką kolejką linowo-szynową. Jest to też w pewnym sensie atrakcja, więc myślę, że może warto. Stąd Budapeszt prezentuje się naprawdę imponująco. Dunaj przecinający miasto, most łańcuchowy i monumentalny parlament tworzą panoramę, którą trudno pomylić z jakimkolwiek innym miejscem w Europie. Spacer wzdłuż murów wzgórza zamkowego to sama przyjemność.
Co kilkadziesiąt metrów pojawiają się kolejne punkty widokowe i za każdym razem panorama wygląda trochę inaczej. Na horyzoncie doskonale widać również górę Gellerta, jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc w Budapeszcie. Na jej szczycie stoi pomnik wolności i powiewa ogromna węgierska flaga, którą z tego miejsca doskonale widać. To jeden z tych elementów panoramy, bez których trudno wyobrazić sobie widok na stolicę Węgier. Powiem wam, że trochę mi to przypomina Wiedeń. No w końcu kiedyś to było jedno państwo, więc nic dziwnego, były Austro-Węgry. Także jeśli nie widzieliście odcinka ze spaceru po Wiedniu, to serdecznie zapraszam. Link tutaj się w rogu pojawi. Po krótkim spacerze wróciliśmy jeszcze na główny plac przy pałacu Sándora, który jest oficjalną siedzibą prezydenta Węgier. Trafiliśmy idealnie, bo właśnie rozpoczynała się uroczysta zmiana warty. Żołnierze pełnią służbę w historycznych mundurach, a sama ceremonia odbywa się zazwyczaj co godzinę w ciągu dnia. Jeśli będziecie zwiedzać wzgórze zamkowe, warto tak zaplanować spacer, żeby zobaczyć ją na własne oczy. Ktoś przyjedzie do Budapesztu, odwiedzi parlament, zobaczy katedrę i będzie myślał, że już był na Starówce. A tu, proszę, mamy drugą Starówkę w Budzie. Ponieważ to były dwa osobne miasta, no to teraz Budapeszt ma dwie Starówki. Zobaczcie to, jaki fajny budynek. Idziemy zobaczyć. Ciekawe, co to jest, bo tego akurat nie kojarzę. Docieramy na plac Świętej Trójcy. Od razu uwagę przyciąga ten niezwykły budynek. Okazało się, że to kościół świętego Macieja. Przez wieki odbywały się tutaj koronacje węgierskich królów, a charakterystyczny kolorowy dach sprawia, że trudno pomylić go z jakimkolwiek innym kościołem. Tuż obok znajduje się baszta rybacka. Mimo że wygląda jak średniowieczna twierdza, w rzeczywistości powstała na początku XX wieku i dziś jest jednym z najlepszych punktów widokowych w całym Budapeszcie. Oddalamy się już od Starówki, idziemy szukać prawdziwego węgierskiego jedzenia, bo już brzuchy puste. Tu już przechodzimy przez takie normalne dzielnice i znaleźliśmy, że ktoś ma taką rzeźbę w ogródku. Tuż koło kompostownika. Ciekawe, czy zabytkowa. Doszliśmy do tej restauracji. Opisy są po angielsku, to nie wróży dobrze, ale jesteśmy dosyć daleko od centrum, więc jest szansa, że może jednak jedzą tutaj miejscowi. Dobra, szyld fajny, to wchodzimy, zobaczymy. No niestety nie było gulaszu węgierskiego. Chyba się skończył, bo w ogóle przyszliśmy już, jest godzina 16, widocznie wszystkie obiadowe dania wyszły.
ale zamówiliśmy takiego fajnego kurczaka w ostrym sosie paprykowym węgierskim. Te kluseczki, haluszki się nazywają i kiełbasa kolbasz. Także zaraz będę próbował. Do tego zamówiłem sobie piwo. Pani zaproponowała Staropramen, ale to czeskie, więc poprosiłem o jakieś węgierskie. Dostałem Borsodi. Nie znam, też zaraz będę próbował, to Wam powiem, czy dobre. Kurczak bardzo dobry jest. Ale powiem Wam, myślałem, że sos będzie ostrzejszy. Te kluseczki też są spoko. No, nawet niezłe. Nigdy nie piłem węgierskiego piwa. Chyba Węgrzy nie są zbyt znani akurat z ważenia piwa, ale uważam, że jest całkiem przyzwoite. I właśnie tak wyglądał nasz ekspresowy dzień w Budapeszcie. To oczywiście tylko mały fragment tego, co miasto ma do zaoferowania. Gdybyśmy mieli więcej czasu, na pewno zajrzelibyśmy również do wnętrz najważniejszych zabytków i odwiedzili kilka miejsc, które tym razem musieliśmy odpuścić. Ale nie zwalniamy tempa, bo to dopiero początek naszej podróży. Już za chwilę wsiadamy do samolotu i ruszamy do Ameryki Południowej. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i koniecznie dajcie znać w komentarzu, co najbardziej spodobało Wam się w Budapeszcie. A w kolejnym odcinku lądujemy w Chile i zaczynamy zwiedzanie jego stolicy, Santiago. Do zobaczenia.